Cześć wszystkim! Znajdujemy się ponownie na działce projektu Hidespace. Dzisiaj chcemy Wam trochę opowiedzieć o paulowniach. Robimy drugie podejście do tego filmiku, dlatego że nie wyszedł on tak, jak planowaliśmy. Arku, powiedz nam, co zmieniło się tutaj od poprzedniego roku? Cześć wszystkim, cześć Paulina, fajnie, że tutaj znowu jesteśmy przy tej fajnej pogodzie, słoneczku i tych okolicznościach, które doprowadziły do tego, że możemy sobie znowu spróbować nagrać ten film i mam nadzieję, że wyjdzie lepiej niż w tamtym roku. Opowiemy o tych magicznych drzewach, jak na nie mówię, co się wydarzyło od poprzedniego roku, pokażemy próbki materiałów, to znaczy drewna, które można pozyskać z tych drzew. Opowiem kilka innych jeszcze ciekawych, mam nadzieję, historii związanych z tymi drzewami i to wszystko wiąże się z tym naszym projektem Hidespace i zrobimy zapowiedzi do kolejnych filmików i mam nadzieję, że w tym roku znowu będzie chwilka czasu, żeby pokazać pewne ciekawe rzeczy i nagrać kilka kolejnych filmików. I od przyszłego roku ruszymy mocniej, szybciej i lepiej z całym projektem, ale w tym roku nagramy kolejne kilka nowych informacji a propos tego projektu i mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Także oglądajcie do końca, bo prawdopodobnie na końcu tego filmiku będą właśnie zapowiedzi kolejnych. Tak, no i jeszcze musimy powiedzieć, że staramy się poprawić to, co zrobiliśmy w tamtym roku. Ubraliśmy się tak samo, prawie jak w tamtym roku. Trochę się zmieniło. Fryzura trochę inna. Nie mam na przykład rękawków, bo już koszulka ledwo zipie. Dalej ta sama dziura w bucie. Ale to wszystko jest zrobione właśnie, żeby utrzymać ten klimat. To wytłumaczymy może później. No i co? No i może przejdźmy na kolejne miejsce i zaczniemy opowiadać o tych drzewach, co się wydarzyło przez ostatni rok. O, widzę, że jednak coś się tutaj zmieniło. Opowiedz nam coś o tych drzewach. Tak, przejdziemy na kolejne miejsce, gdzie pokażę, co się stało ze ściętymi drzewami, jak one szybko odrastają. Pokażę, jaki jest przyrost od tamtego roku. No i generalnie możemy jeszcze też zobaczyć, jaki fajny cień tutaj one tworzą i spowalniają też przyrost trawy, nie muszę tak często kosić. Także no fajne miejsce powstaje generalnie przy tych paulowniach. No i powiem, że jakoś ciężko mi jest ścinać, bo one też mi się podobają w tym ogrodzie, wiesz, taki fajny klimat tutaj. Bardzo robi, ładnie to wygląda. No i tu jest fajnie chłodno zawsze w lecie, także naprawdę nawet fajnie to wygląda, nie? Oprócz tego, że one tak szybko rosną. Pamiętam, jak ostatnio opowiadałeś, że wyciąłeś część tych drzew. No pamiętasz, w tamtym roku pokazywaliśmy, jak te ścięte drzewa wyglądają, zresztą i tak je później pokażemy, jak to drewno wygląda pocięte, jak jeszcze w balach, bo nie zdążyłem tego pociąć, ale chcę tu pokazać, że jest to prawda, że jeśli zetniesz to drzewo, a widać, że ono było dosyć duże, to z tego drzewa wyrastają nowe drzewa i to jest przyrost jednoroczny, czyli w tamtym roku to było takie coś malutkiego, w tym roku wybiło, bo ja te drzewa i tak musiałem poprzycinać, bo jak widać tam dalej, ta paulownia nie wyrasta jeden pęd, tylko kilka albo kilkanaście nawet i chodzi o to, żeby te mniejsze pędy odcinać i prowadzić tylko jeden górny. Jeśli jesteś nastawiony na pozyskiwanie drewna, no to prowadzisz wtedy jeden główny jakby pęd, a resztę musisz obcinać, bo te drzewa się zachowują tak jakby jakieś chwasty, że tak powiem. One są po prostu mega rosną. Także mógłbym tutaj to znowu prowadzić na jakieś większe drzewa, ale to nie jest mój zamysł, bo to był w ogóle eksperyment z tymi drzewami i teraz się dalej bawimy, nie? Chcę pokazać po prostu jak w realu, co się z tymi drzewami dzieje, że gdyby ktoś się zdecydował na te drzewa, no to żeby wiedział, jak to potem wszystko wygląda, no bo testuję to, można powiedzieć, od 6 lat i chcę tylko pokazać, jaki potencjał te drzewa mają, co można z nimi robić, jak je wykorzystywać. No i dlatego kręcimy właśnie ten filmik, żeby przemycić tutaj kilka Mini informacji. poradnik. No właśnie, zwłaszcza zależy mi na tym, żeby pokazać, jak to wygląda w realu, nie, że tam poczytasz gdzieś coś tam na temat tych drzew, tylko że można pokazać, jak to w rzeczywistości wygląda, nie? I możemy na przykład przejść dalej, gdzie pokażę
jak te pędy tam szybko rosną i co się tam stało z kilkoma innymi drzewkami, tak? Okej, to chodźmy. Arek, ale to bardziej wygląda jak krzaki niż drzewa. No bo te drzewa to generalnie to są jak jakieś chaszcze, ja to nazywam. To jest jak chwast, nie? To jest drzewo, które ma tyle energii życiowej w sobie, że to jest niewyobrażalne. I no, wygląda to jak krzak, bo ono chce za wszelką cenę przeżyć i gdyby zostawił to tak jak jest, to tak jak w tamtym roku miałem tu krzaki na wysokość chyba 4-5 metrów. Wszystko to musiałem ściąć i poszło to na zrębki i w tym roku znowu to odrasta. Ten pęd chyba przemarzł akurat w zimę, co się pierwszy raz zdarzyło, bo wcześniej jeszcze nie było takiej akcji, a tam 2 drzewa zostały złamane przez wichurę, bo tu przeszła taka burza, że złamała właśnie te 2 pędy, ale widzisz jak szybko to się znowu zazieleniło, jak to szybko rośnie, nie? I wydaje mi się, że to, co mówią o tych drzewach, że one produkują 10 razy tyle tlenu, co na przykład zwykły bóg czy dąb, to jest prawda, no bo skądś ten przyrost musi być, nie? To jest niesamowite. Te drzewa po prostu możesz sobie tu przynieść krzesełko, usiąść i patrzeć, jak one rosną, nie? To jest, Nienaturalne zjawisko. no, to jest po prostu mega, nie? Ale tak jak mówię, można z nich pozyskiwać na przykład biomasę, albo można się skoncentrować na drewnie i wtedy prowadzić ten jeden główny pęd i wtedy pozyskujesz naprawdę fajne drewno, o którym zaraz opowiemy. Bo to jest też ciekawe, bo mam dosyć dużo próbek tego drewna i zaraz o tym opowiemy. To będzie ciekawe. No motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste bitch, you can Zobacz, jakie te drzewo jest lekkie. Chcesz się złapać? No dawaj. Jesteś pewna? Dawaj! Aleśmy przypakowali, nie? A miały być takie lekkie. No przecież są lekkie. Działać. Dobra, w każdym bądź razie po treningu krótkim chciałem opowiedzieć, że tak, można sobie z tego zrobić hankelki. Ja tu dziennie pakuję w tym lasku, wiesz, tymi drzewami. Ale tak, chciałem właśnie pokazać, jak lekkie jest to drzewo i jaki fajny materiał można pozyskać z tego drzewa i jak one właśnie szybko rosną. I to, czego nie opowiadałem na poprzednim filmiku, jak drogie jest to drewno. Miałem szczęście takie, że tutaj niedaleko jest tartak, gdzie właściciel sprowadza te paulownie z Chin, właśnie w formie takich desek. To przyjeżdża w kontenerach i dowiedziałem się od niego, że metr sześcienny takiego drewna kosztuje 6000 zł, czyli Wow. jest porównywalne z dębem, nie? Tylko że dąb rośnie 60 lat, załóżmy, do ścięcia, a to rośnie 6 lat, tak? Te drewno jest niesamowite pod tym względem, że jest właśnie super lekkie, ale przy tym jest mocno wytrzymałe i mówią na to, że to jest tak jakby drewniane aluminium. I ten właśnie facet robi z tego sklejki, skleja to drzewo i sprzedaje do firm, które produkują sprzęt sportowy, taki jak Atomic. Na przykład deski surfingowe się z tego robi, bo te drewno nie chłonie wody, co jest super. I teraz właśnie wiem, że mebelki z tego też powstają, te wszystkie sztućce ekologiczne, miseczki na jedzenie z tego takiego właśnie lekkiego drewna, to jest właśnie paulownia lub drzewa tlenowe, które są do niej podobne. Także naprawdę fajny materiał, a jeszcze oprócz tego kupiłem właśnie kilka lat temu tego faceta, bo miałem szczęście, że akurat tam trafiłem inne grubsze próbki i powiem, że zalakierowałem je to jakieś 4-5 lat temu, wtedy kiedy sadziłem te drzewa. I zobacz, po tym czasie nic się jakby nie zmieniło, nie? No, Są faktycznie. naprawdę fajne i wiem, że firmy nawet jak IKEA stosują to drewno do produkcji mebli. Naprawdę szafeczka mało waży, czy jakaś półeczka, a przy tym jest naprawdę fajna, mocna, nie pije właśnie wody, można to zalakierować i fajnie wyglądają te słoje, także super sprawa. Jeszcze mam
takie szczęście, że zanim te drzewa posadziłem, dowiedziałem się o firmie Oxytree. Akurat od nich nie kupowałem tych sadzonek, bo to są te paulownie, które tutaj są w rządku, to są hybrydy. To jest hybryda dwóch gatunków paulowni i oni to jakoś tam podobno laserem spajają ze sobą i te drzewa się nie powinny same rozmnażać. A potem jest jeszcze paulownia, zwykła paulownia, to Mendoza chyba się to nazywa. I to jest takie drzewo ogrodowe, które też nie dość, że ładnie, szybko rośnie, to jeszcze kwitnie na wiosnę, fajne ma takie fioletowe kwiaty, także pięknie to wygląda. Ale co chciałem powiedzieć, ta firma Oxytree, wspomnę o niej, ponieważ to był 2018 rok, kupiłem akcje od tej firmy, nawet sobie je zostawiłem tutaj na pamiątkę i myślałem, że one będą coś warte. Tak, tylko wspomnę o tym, ale chyba już nie są, ponieważ ta firma Oxytree przekształciła się w drzewa tlenowe SA. Tam taki dosyć duży inwestor w to włożył pieniądze i fajnie się ta firma rozwijała, ale teraz jakby cały temat przycichł i musiałbym zrobić research, co się dalej dzieje z tym projektem, bo on się fajnie rozwija, oni tam robili badania na temat tych drzew. I to takie właśnie badania, gdzie na uczelnie zlecali właśnie jak dużo te drzewa produkują tlenu, jaki mają przyrost, żeby to wszystko miało takie ręce i nogi, można było więcej pokazać o tych drzewach i powiedzieć takich rzetelnych informacji, ale coś jakoś przycichł ten projekt i może w kolejnym jakimś filmiku postaram się więcej o tym opowiedzieć. W każdym razie wtedy kupiłem akcję tej firmy, dostałem właśnie taką pamiątkę i tu fajnie widać, jaki jest przyrost roczny tego drzewa, czyli to jest pierwszy rok sadzonka i potem co roku jak szybko to drzewo przyrasta i możemy też właśnie pokazać miarką, jak niektóre z tych drzew szybko urosły. A niektóre wolniej, ale z tego względu, że ja je posadziłem tutaj zbyt gęsto. Tam miało być co 5-4 metry, a ja je posadziłem trochę gęściej i teraz właśnie one nie mają aż takiego przyrostu. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, nie zależało mi aż tak bardzo na tym drewnie, tylko na tym, żeby ogród fajnie wyglądał. Mam miarkę i żeby pokazać, że nie ściemniamy, zmierzymy jedno z drzew i pokażemy, jaki ma przyrost po 6 latach od posadzenia. Łap. Przeciągnij. Czekaj. Dobra, jaki mamy wynik? Plus, minus. Widać na kamerze? 121 cm. 6 lat. Wow! Magic. To jest drewno, które było ścięte w Hiszpanii i oni te pamiątkowe właśnie takie krążki rozdawali ludzie właśnie za te akcje, w zależności jaki pakiet się kupiło, a to jest właśnie drzewo ścięte przeze mnie w tamtym roku i to jest takie, no jeden z mniejszych tych krążków, bo były też większe przyrosty, nie? Także też chcę pokazać, że to nie jest ściema, nie? To jest drzewo z Hiszpanii, to jest z Polski i mają, wiesz, podobny przyrost, a tu mamy chyba buka i tutaj widać porównanie, jakie on ma usłojenie, tak? Ile zwykłe drzewo przyrasta co roku, a tu jaki jest przyrost, nie? Czyli w przeciągu jednego roku, na przykład tutaj minęło załóżmy 7-8 lat, tak? Spora różnica. Także to też chciałem przy okazji pokazać, że to nie jest ściema i te drzewa naprawdę tak zapierdzielają i prawdopodobnie tak dużo tlenu i tak dużo tego dwutlenku pochłaniają, no bo wiemy, że w większym stopniu są z węgla zbudowane, tak, że muszą wyciągać z tej atmosfery i dlatego mają też takie, wiesz, dosyć duże przyrosty. No i sam fakt, że widzisz, jak tutaj sobie siedzimy, jest na dworze bardzo gorąco, dzisiaj mamy chyba 30 stopni i tutaj zawsze jak sobie przyjdziesz, to jest taki mikroklimat się tworzy Tak, w tych bardzo drzewach. przyjemnie. Jest tak właśnie taki cień, ale jeszcze oprócz tego jakiś taki chłód się robi, nie? Że tak jest zupełnie inaczej niż 20 metrów dalej, nie? I to jest właśnie bardzo, bardzo przyjemne i dlatego mówię o tym, że jeśli ktoś ma jakiś kawałek działki i chciałby sobie posadzić te drzewa, no to nie tylko ze względu właśnie na drewno, tylko fajnie nawet wyglądają, nie? Można powiedzieć. Bardzo ładnie to wygląda. No, także jest
takie przyjemne, spożyteczne. Robią nie? taki klimat. No właśnie, jest klimacik, nie? No. Pamiętasz, jak opłukiwałaś te drzewo w tamtym roku? No pamiętam. No, to jest właśnie te drzewo i teraz pokażemy, że nie tylko jedno tak urosło, ale inne też nawet na większej wysokości mają fajny przyrost. Oj. Także tu mamy, To nie w tą stronę. nie w calach, 101 cm na wysokości pół metra. Także Jest dobrze. jak widać, no to fajny mają przyrost te drzewa i to jest też 6 lat. I powiem, że szkoda mi tych drzew po prostu ściąć, nawet jeśli drewno jest tyle warte, bo naprawdę fajnie to wygląda, nie? Tutaj w tym ogródku. Dzisiaj dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy na temat Paulowni w skróconej wersji, na rzeczywistym przykładzie, a nie z broszury internetowej. Jakie plany na przyszłość? No jak wiesz, planów jest bardzo dużo, ale ciągle brakuje czasu na to wszystko, ale po kolei pomału idziemy do przodu. Cieszę się, że żeśmy sobie tutaj nakręcili dzisiaj ten filmik, bo za tydzień wjeżdża tu kopara i będzie się bardzo dużo działo, także dużo się tu pozmienia. Fajnie, że udało nam się to zrobić, nawet przy tych wszystkich Niesprzyjających piłach warunkach. i kosiarkach dookoła nas, także fajna będzie pamiątka znowu, a na kolejnym filmiku, który w sumie wkrótce już chyba nagramy, zapowiem więcej rzeczy związanych z tym całym naszym projektem Hightspace, gdzie właśnie chciałbym już zdradzić więcej informacji, jakie są plany, jakie są wizje na przyszłość. Plany są ogromne. Tak, to się cały czas rozrasta, co chwilę jakieś nowe pomysły. Ja robię też różne researche w tym kierunku. Czekam na pewne osoby, które też się fajnie rozwijają i pod względem finansowym i mentalnym i to właśnie też chcę opowiedzieć. Właśnie będzie takie przesłanie do pewnych bogatych ludzi, milionerów, których kiedyś poznałem. Będzie to taki właśnie śmieszny biznesplan, także już go zapowiadam. I pomału do tego wszystkiego dorastam i mam nadzieję, że inni ludzie też. Tutaj nasza współpraca też mam nadzieję, że się bardziej zawęzi i to wszystko będzie szło do przodu, ale tak jak mówię, ogrom pracy, planów, a czas niestety jest limitowany, nie da się wszystkiego naraz robić. Co chwilę dostaję opierdziel od innych ludzi, że za dużo rzeczy naraz robię, ale nie da się tego zrobić. Mamy teraz nowego, fajnego operatora, bo poprzedni powiedział, że on na trzeźwo nie jest w stanie mnie nagrywać, a ten powiedział, że Coś z tego będzie. Tak. Także wydaje mi się, że to fajnie będzie szło wszystko do przodu i będziemy nagrywać kolejne filmy. Tu akurat te Paulownie to jest fajny, ciekawy temat, ale to nie jest jakiś motyw przewodni. To chciałem pokazać jako ciekawostkę, bo naprawdę fajne są te drzewa i w przyszłości możemy coś tam też upgrade'ować i pokazywać na ten temat. No i co? Jeszcze bardzo istotna rzecz, że ciężko znaleźć mi ludzi, którzy chcieliby zrobić coś crazy, coś takiego z jajem, coś takiego niestandardowego. Dlatego w sumie kręcimy też te filmiki, bo chciałbym poznać jak najwięcej ludzi, którzy mają jakieś podobne spojrzenie na świat i chcieliby uczestniczyć w tym projekcie, a wkrótce mam nadzieję, że uchylę rąbka tajemnicy i właśnie przedstawię wizję na ten projekt i uda nam się to jakoś tak fajnie przedstawić dla ludzi. Puścimy to w eter i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Nie? I mam nadzieję też, że będziesz dalej pomagała przy tym projekcie, chociaż z doskoku, ale w przyszłości zajmiemy się tym bardziej poważnie. Nie? Także fajnie, że dzisiaj znowu żeśmy to coś tam posunęli do przodu, coś zrobili. Coś się dzieje. Tak. I pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia w następnym filmiku, nie? Korzystając z okazji, że robimy dzisiaj ten film o Paulowniach, to chciałem pokazać, co zmieniło się w tym domu. Dzisiaj nam pokażesz, co tutaj się Nie, zmieniło? nakręcimy o tym kolejny dodatkowy film i będzie to jakiś śmieszny film dokumentalno-horrorowy. Horror budowlańca pod tytułem Dom, który nigdy nie był prosty, albo był prosty dawno temu.